Nasz wagon! W tym odcinku odbędziemy bardzo męczącą podróż na południe Tajlandii w poszukiwaniu długo upragnionego odpoczynku. Zatrzymamy się przy plaży Aonang w prowincji Krabi oraz odwiedzimy przepiękną okolicę Railly. Czy Krabi to prawdziwa mekka turystyczna? Ocencie sami. Cieszę mnie to. Kolejna podróż pociągiem sypialnym do Bangkoku. Jedziemy autostopować na Krabi. Pierwsza podróż autobusem. To taki trochę Mercedes u nas, nie? Jak to się nazywał? Ikarus. A przynajmniej mam taki zamiar. I podszedł gościu do mnie i dał mi czapkę. Gadałem z nim trochę, chwilę pogadaliśmy. Powiedział, że no masz, jako gift dla mnie z Chiang Mai. Słońce duże, no przyda się dzisiaj, no nie powiem, że nie. Dzięki mordeczko, tam się, no nie ma czapki. Zobaczymy, ile nam się wyjdzie. Jak na razie kartka taka średnia. Może trzeba czegoś lepszego poszukać. To niestety droga boczna też, no co zrobić. Złapaliśmy stopa, sami piesi. Mira Arayua! Mimo Arayua! No i musieliśmy finalnie zrezygnować z autostopa, bo dosłownie nie zatrzymał się nawet jeden autobus. No jedziemy teraz na pociąg. Będziemy jechać pewnie do Suratani i z Suratani weźmiemy busa. Chyba że ktoś nas zabierze tym razem. Porażek ciąg dalszy. Pociąg wyprzedany na sleepery, więc zostały tylko najgorsze siedzenia w trzeciej klasie z wiatrakami. My już po jednej takiej podróży już mamy dosyć. Ta będzie gorsza, bo taką mieliśmy podróż w Chinach. A tam były siedzenia przynajmniej troszeczkę lepsze. No i pogoda była lepsza. No, może ludzie będą lepsi. Nie wiem, najwyżej będziemy w barcie po prostu jeść w kółko i spać na zmianę. Powiem wam, że teraz taki czuję przesyt. Dzisiaj jest taki tragiczny dzień. No. Słońce 38 stopni, ale przynajmniej mam czapkę. Co Tak. sądzicie o tej czapce? Zaczynam ją lubić. Może trochę mogłaby być większa. O, to będzie dobra podróż. Mieliśmy zrobić relację stopowania, ale nawet później mieliśmy pomysł, żeby w Suratani stopować. Ale po tej podróży to jedyne co to bus do Krabi i nawet mnie nic już więcej nie będzie interesowało. Co zrobić? Nie zawsze się wygrywa. Czasami trzeba i też schować czapkę do kieszeni, posypać głowy popiołem i powiedzieć, że wygramy następnym razem. Szybka zmiana planów i wracamy na starczą. Nasz wagon! Ojej, ale tu śmierdzi. Trzeba się przycisnąć. Tutaj. Wagonu jadalnego jak nie było, tak nie ma. Ciężkiej nocy dojechaliśmy w końcu. No właśnie, tutaj handel obwoźny się zaczyna. Stają się na potęgę, żeby tylko sprzedać jak najwięcej mogą. Wysiadacie, słuchajcie, tutaj i mają, pomimo tego, że może mają i dobre chęci, są tak wkurzający, tak was obłażają od razu. Mega turystyczne miejsce. Prawda. A my jeszcze jesteśmy po ciężkiej nocy, niewyspani, po 2 ciężkich nocach, więc mamy dosyć. Coś mam wrażenie, że nas tutaj trochę wyciskają, ale to jest ten minivan, który jedzie 3 godziny do Krabi. Jedziemy teraz do miasta Suratani za 20 batów i później przesiadamy się chyba w publiczny autobus za 140 albo za 250 za minivana, bo jest dużo taniej, o 100 batów praktycznie 10 zł, a ten gościu był tak niemiły, że nawet nie mam ochoty nic z tym typem mieć wspólnego.
Paulina chce coś wam powiedzieć. Nie, dziękuję. Znaleźliśmy transport do Krabi za 200 batów za osobę. Później wziąć taksówkę za 60 zł do Aonak. Już końcówka przed nami wakacjami, więc dostajemy w kość. Chyba nasz autobus jednak nie będzie taki zły, bo przyjechała jakaś nówka sztuka. Jak za najtańszy transport tutaj, jaki udało nam się znaleźć, to jest całkiem luksusowo. W końcu coś dobrego. No, Dobra decyzja w końcu. Nie były dobre zawsze, ale jakieś niefortunne. pechowe, no. A miejsce, w którym to kupiliśmy, wygląda nie najlepiej. Tak, więc najbliższe 3 godziny w takim busie, a później prysznic i spanko. Mam nadzieję, że w końcu znowu szczęście się do nas uśmiecha. No i jesteśmy w Krabi, teraz ostatni przejazd przed nami, musimy złapać jakiegoś busa, taksówkę do Aonang, gdzie będziemy przez najbliższy tydzień. Jedziemy za 60 batów. Tak jak powiedzieli, to już tam się nie Tak. będę marnować. I tak przyjanuszowaliśmy na tym przyjeździe mocno tutaj. 15 minut nas dzieli od Pakajku. Chciałem bardzo się wrzucić do wody. Tak marzyłem o tym, jak tu przyjadę. Zobaczcie, co mnie spotkało. Odpływ. Życie, może jutro. Dramat. Pierwsze wrażenia z Krabi nie powala. Może jak jutro wstanę rano, to zmienię zdanie, zobaczymy. A jak twoje wrażenia? Na razie tam dobrze mi z tym, że ja już dojechałam i tyle. Na razie infrastruktura tutaj jest przeogromna pod turystów. No i niestety jest bardzo drogo. 2 razy bardziej niż normalnie powinno być. Słuchajcie, to jest tajska herbata. To jest herbata z mlekiem, takie coś jak bawarka, tylko zupełnie inaczej. Musicie to spróbować. Jeżeli jesteście w Tajlandii, koniecznie dopiszcie do swojego menu tajską herbatę. To jest przepyszna. Tak, esencja z kurczaka nie, ale tajska herbata tak. Plaża piękna, naprawdę, jest to podziwiać. Są góry. Tylko najgorszym problemem jest to, że jest sporo turystów, ale nie jest jeszcze aż ich tak dużo, bo też jesteśmy około godziny 16, kiedy już pewnie wszyscy wracają na obiad. Ale najgorsze jest to, że pewnie to, co słyszycie w tle, czyli te silniki motorówek, no niestety zagłuszają rajski odpoczynek na tej plaży. Nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz. Trochę tak, no trochę to psuje ten efekt, ale jest McDonald's. To jest to bardziej takie miejsce, w którym ludzie przyjeżdżają do kurortów, a następnie jest to miasteczko zrobione przez ludzi, dla tych ludzi do kurortów po prostu, którzy wychodzą wieczorem albo po prostu raz na tydzień wyjdą na targ, na nocny market, który jest tutaj tańszy. Dania nie schodzą poniżej 160 batów, te ceny są zawyżone sztucznie. Tutaj, jeżeli chodzi przy tej plaży Aonak, jest trochę lepiej. Dania zaczynają się od około 80 batów za pad thaja, więc jeszcze jest to do przyjęcia. Łódka za łódką walą, żeby przywozić tylko ludzi z Railay Beach. Jutro na pewno tam pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda. Na tę plażę Railay można dopłynąć właśnie tą łodzią. Przepłynięcie kosztuje 100 batów za osobę. Więc nie jest tak źle. W jedną stronę, no ale to i tak nie jest tak źle. Ja myślałam, że będzie tu trochę lepiej, szczerze mówiąc. No mam nadzieję, że ta Railay właśnie nas zachwyci i będzie to coś ładniejszego, bo tutaj to jest taki typowy kurort nadmorski. Wszyscy się tym zachwycają, a to tak naprawdę są typowe rzeczy pod turystów. Nawet nie są typowo tajskie, tylko zagraniczne. Bardzo często, bardzo drogie. Kinion w Wietnamie było dużo lepsze. Warto może zobaczyć. Na chwilę my akurat spędziliśmy tu 4 dni, bo też musieliśmy nadgonić materiał, a następnie będziemy pewnie
jechać na Kolipę prawdopodobnie, więc na pewno możecie się spodziewać się relacji z tego też miejsca. Tutaj dolatują czartery, więc czego innego można się spodziewać, a na Kolantę i na Kolipę zwłaszcza, która jest daleko, myślę, że aż tak dużo osób nie dociera, więc tam powinno być dużo lepiej, a podobno też są piękne te wyspy, także przetestujemy. Jak była? Cieplutka woda. Przechodziliśmy obok takiej tablicy, gdzie jest droga ewakuacji na przypadku tsunami. No tutaj w 2004 ogólnie też miało miejsce bardzo duże tsunami, o którym nawet nakręcili film. Może ten pad thai jest tani, ale zobaczcie jak go mało. 80 batów, powinna mieć 100 z krewetkami. Dostaliśmy drineczki w bambusie. To dostaliśmy. Kupiliśmy. Co masz? Mam mango martini. A ja mam Mai Tai. Całkiem spoko. Takie słodkie trochę. Mango martini trochę lepsze. Ale picie drinku w bambusie chyba tylko tutaj, co? Kupujemy bilety na Coffee Bee. Najtańsze były za 400 od osoby batów. U nas w hotelu siedzi 450, tutaj później gdzieś tam w okolicy 500, więc to się tak ceny pakują, ale tutaj były najtańsze. Zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że nic nie będzie jakiegoś bubla, bo tu wcześniej jakiś gościu Indianin przyszedł, się wykłócał, że kupił tutaj wycieczka, a gdzieś tam 3 dalej stoiska znalazł to samo, tylko że inna cena. Podróżujemy po 7-Eleven i szukamy tego. To jest bułka z pandanem. Taka roślina, która jest w Tajlandii bardzo dobra. Jest to takie połączenie orzechów z wanilią. Dzięki Luizie i Bartkowi to wiemy, że to jest takie pyszne. Pozdrawiamy Was serdecznie. Sprzedaje się bardzo szybko i bardzo rzadko możecie to znaleźć. Ticket. Daj Panu ticket. Pan zbiera tikety. To będzie nasza łódka. Dzisiaj plaża wygląda zupełnie inaczej. Zobaczcie, jest przypływ, więc plaża jest bardzo wąska i de facto no nie najlepsza. Ja nie umiem wchodzić po takich rzeczach. Tak wygląda nasza łódź, macie dach nad głową. Idziemy, uwaga na głowę. Tak wygląda silnik. Bezpieczeństwo to podstawa, słuchajcie, kapuki są do wszystkich wpychane gdzie mogą być. Jest nawet ich hamak, jakby ktoś się znudził. Jesteście za duzi, to niestety nie możecie wyprostować tej łódce. Pewno Nie mam na... tego problemu. Jeszcze mam miejsce. Tak się właśnie płynie w tej Tajlandii. Raili to mały półwysep położony między Aonang a Krabi. Jest to mekka dla wspinaczy, którzy przypływają tutaj z całego świata. Ze względu na swoje położenie można tu dopłynąć tylko łodzią. Tu jest ładnie, no turystycznie mega. Podobno jest tutaj bardzo dobre miejsce dla maniaków wspinaczki. Perfect parking. Pierwsze wrażenia? Podoba mi się. Podoba Ci się? A turysta na turyście? Nie jest tak źle, no. Idźcie sobie wypożyczyć kajaki tutaj, popływać po okolicy. Zobaczcie, sami ocencie, czy to jest dużo ludzi, czy nie. Ogólnie chyba każde zdjęcie z wakacji z Tajlandii właśnie jest z tej plaży. Plaża jest ładna, otoczenie gór. Wygląda to przepięknie. Szkoda tylko, że tutaj jest 1000 osób za dużo, może 2. Nie jest tak źle, no.
Dobrze, cieszmy się wakacjami. Żeby nie było, to nie znaczy, że mi się nie podoba, bo skłamałbym. Jest fajnie. Jest ich sporo, ale jest fajnie. To można też na jakiś hiking iść, trochę pochodzić po tych górach. Bardzo mi się podoba. Zejście do wody, płaskie, zero kamieni i kolor wody też bardzo ładny, więc taka sama zupa jak na Malediwach. Słuchajcie, coś takiego ocean wniósł. Podobno tutaj są właśnie meduzy. Dlaczego Rayleigh Beach nie jest plażą do relaksu, pomimo tego, że jest bardzo ładna? Problemem są łódki, które przywożą tutaj turystów w masowych ilościach. Jeżeli te łódki odpływają, to dają pełną moc do silnika i robią jaki wielki hałas, przy tym spalając dużo paliwa i puszczając ten czarny dym. Powinni to robić, nie wiem, 100-200 metrów od linii brzegowej. Wtedy było tutaj naprawdę fajnie i dobrze. Mianowicie jest tutaj Mekka dla wspinaczy. Jest bardzo dużo firm, które organizują wypady wspinaczkowe. Jeżeli macie swój sprzęt, no to możecie sobie zorganizować je sami. Podobno liny są rozwieszone gdzieś tam na skałach. Tam jest jedna góra, która jest, powiedzmy, jest kilka spotów dla początkujących wspinaczy. Tak samo gdzieś tutaj, za tą górą, którą pewnie nie widzicie, gdzieś za tą górą jest też kilka spotów, więc ogólnie ludzie też tu przyjeżdżają się wspinać. Tak jak nasz kolega z hostelu, Patryk ze Słowacji. Może jeszcze gdzieś będziemy mieli okazję powspinać, bo zawsze też chciałem spróbować wspinania takiego skałkowego, nie tylko na ściance wspinaczkowej, ale już powoli tracimy wagę. Już trochę lepiej to wygląda. Ja z moimi palcami to jeszcze niestety na wspinanie to jest za wcześnie. Wspinanie w takiej scenerii jest czymś do zapamiętania. Przy powrocie troszeczkę panuje mały harmider. Zobaczcie, ile jest tu łódek, nie chcą nas to na razie wpuścić, bo albo nie mają, albo są zablokowani. Już zaczął się odpływ, trochę ta plaża już się chowa niestety. Chcemy uciekać, ale niestety nie chcą nas zabrać. To będzie nasza łódeczka. Idziemy, dobrze, że się nie przebierałem. Idziemy na górę. Czekasz ładnie w kolejce? No i jest i ona. Podasz moje kapcie? Żeby balasty zbędnego nie robiły. Jak Ci się podobała wycieczka na Rayleigh Beach? Fajnie, bardzo taki chill out, jakiego potrzebowałam. Że takiego chilloutu będzie teraz trochę więcej. Oby, liczę na to. Jeszcze mnie fala zalała całą, więc... Ojoj. Cała mokra. Ojoj. Tak. Ziemia, ale to Ty kierujesz tą łódką, to dlaczego ją pchasz? Będzie hyc, obróci się i ginie.